Dziś zapraszam na zestaw startowy, czyli komplecik dla początkujących. Dedykowany szczególnie takim osobom, które chcą zacząć deku, ale nie wiedzą jak. Wszystkie produkty do zrobienia takich dwóch pudełek znajdziecie w zestawie, ale jeżeli chcecie kupić cokolwiek z tego osobno, to wszystkie linki są pod filmem. No to już wiecie, co będziemy robić i jeżeli Wam się podoba, to zaczynamy. Krótko o tym, co wchodzi w zestaw. Po pierwsze, chustecznik najbardziej klasyczny, tradycyjny, drewniany. No i pudełeczko. W zestawie znajdują się także dwa papiery ryżowe. Papiery przylepia się dużo łatwiej niż serwetki, ale żebyście mogli potrenować, do zestawu dołożymy Wam bezpłatnie kilka serwetek. Pędzel syntetyczny oraz pędzel gąbkowy. Dwa kółeczka, klej, lakier, farby, elastyczna koronka, ozdoby ze sklejki, ale nic się nie martwcie, w dalszej części filmu powiem o tym, ale dużo wolniej. Zaczynamy od pomalowania wszystkiego na biało, białą farbą akrylową. Chustecznik maluję wyłącznie na zewnątrz. Żeby wszystko wyglądało ładnie, pomalować i tak będziemy musieli 2 razy. Więc jeżeli po pierwszym przelocie pewne miejsca nie są idealnie białe, to się tym nic nie przejmujcie. Miejsca, na które powinniście zwrócić uwagę, to na przykład zawiasy. Należy je normalnie pomalować, ale 1 raz i bardzo cieniutko. Gdy biała farba wyschnie, wszystkie białe powierzchnie przeciągamy papierem ściernym. Papier oczywiście także znajdziecie w zestawie. Nie trzeba szorować mocno, po prostu trzeba delikatnie wygładzić powierzchnię, która po pomalowaniu białą farbą stała się nieprzyjemna i szorstka. Do pierwszego malowania powinniście zużyć 2/3 słoiczka. Drugi raz farbą pokrywacie znacznie cieniej i tylko w miejscach, które ostatecznie zostaną białe. Powierzchnię, która znajdzie się pod papierem ryżowym, na biało wystarczy pomalować tylko 1 raz. Z papieru odcinam białe brzegi i dzielę na 4 równe paski. Do przyklejenia papieru ryżowego, jak i serwetek przydaje się klej do decoupage. Oczywiście znajdziecie go w zestawie startowym. Smarujecie powierzchnię i zupełnie się nie martwicie, że wyjeżdżacie klejem poza miejsce, gdzie przykleicie pasek. Powierzchnię smarujecie, potem przykładacie papier ryżowy i całość zasmarowujecie klejem od góry. Jeżeli pasek jest za długi, to po prostu nim zakręcacie. Najwygodniej przyklejać te paski na 2 albo 3 tury. W pierwszej turze przyklejam paski w tych miejscach, w których przykleja mi się po prostu wygodnie, a uzupełnianie braków pozostawię sobie na drugą oraz trzecią turę. Jak widzicie, pasków nie docinam do wielkości ścianek, nie ma takiej potrzeby. Jeżeli pasek jest za długi i należałoby go obciąć, to po prostu go przyklejam i czekam, aż to wszystko wyschnie. Naprawdę tym się zupełnie nie przejmujemy, niech sobie pasek wysycha i spokojnie zwisa. A gdy klej będzie suchy, bierzemy papier ścierny i obszlifowujemy ten kawałek, który jest nam niepotrzebny. A właściwie to jest potrzebny i to bardzo, po prostu jest potrzebny w innym miejscu. Te kawałki przyklejamy od strony zamknięcia, czekamy aż klej wyschnie i obszlifowujemy miejsca, w których papieru ma nie być. Te zakamarki trzeba obszlifować bardzo dokładnie, bo jeżeli zrobicie to byle jak, pudełko nie będzie Wam się chciało łatwo zamykać. Podobnie obklejamy pudełko. A w tym wypadku pasek jest za szeroki i zaczyna zwisać z dołu pudełeczka. Tym także się nie przejmujemy. Ponieważ gdy klej wyschnie bez problemu i elegancko, ten nadmiar obszlifowujemy papierem ściernym. Jeżeli po obszlifowaniu okaże się, że w którymś miejscu brzeg jest niedoklejony, to luz, po prostu bierzemy klej i doklejamy. Róże na kółka pochodzą z drugiego papieru ryżowego. Wzór kwiatowy do kółek możecie dopasować na 2 sposoby. Albo wyciąć za duże kółko, przykleić i potem obszlifować, albo zrobić tak, jak ja to robię w tej chwili. Kółeczko wsadziłam pod papier ryżowy i teraz papierem ściernym obszlifowuję dokładnie taki kształt, który chcę przykleić. Obie metody są dobre, zdecydujcie sami, która Wam lepiej odpowiada. Przy małym kółeczku obszlifowany papier pasuje od razu idealnie. Na duże kółko przyklejamy za duży papier. Gdy wszystko wyschnie, obszlifowujemy i oba kółeczka wyglądają idealnie. Pudełka są już pomalowane na biało, a wszędzie gdzie było trzeba przykleiliśmy papier ryżowy. Pędzel należy umyć, a z zestawu wyciągnąć lakier akrylowy matowy.
Obecnie pudełeczko nie wygląda estetycznie, widać gdzie wszystko pomazaliśmy klejem, który błyszczy się inaczej niż farba. Dzięki lakierowaniu wszystko staje się równomiernie matowe, nie mówiąc o tym, że lakier zabezpiecza nam pracę. W zestawie znajduje się także szara farba i przyda nam się właśnie teraz. Dolny brzeg chustecznika trzeba pomalować na szaro. Można to zrobić pędzlem, ale według mnie najwygodniej jest palcem. Zestaw startowy nie posiada dwóch rzeczy, które są potrzebne do przygotowania pudełek. Po pierwsze szczoteczki do zębów, a po drugie pistoletu na gorąco. Bardzo lubię postarzać pracę za pomocą chlapania i w tym wypadku jest to jedynie opcja. Jeżeli lubicie takie chaotyczne kropeczki, to możecie je zrobić, ale jeżeli taki sposób postarzania Wam się nie podoba, można z tego swobodnie zrezygnować. Każdy robi tak jak lubi, a ja obchlapałam pudełka i jeszcze brzegi kółeczek. Chlapię zarówno białą, jak i kolorową część. Drugim rodzajem postarzenia jest przyciemnienie czy też podcieniowanie brzegów. Ponownie przyda się pędzelek gąbkowy i szara farba. W tym wypadku czym mniej farby na gąbce, tym lepiej. No właśnie, farby nabieram tylko odrobinę, a potem jeszcze pędzelek wycieram o kartkę papieru i dopiero wtedy cieniuję brzegi. Jeżeli farby na pędzlu będzie za dużo, zamiast cieniować, zrobi Wam plamy. Na kółeczkach taka plama nie zaszkodzi, może nawet będzie dobrze wyglądała, ale gdy chcecie cieniować brzegi na białym, to wtedy trzeba to zrobić delikatnie i z umiarem. Gdy cieniuję białe brzegi, to gąbeczka jest już tak sucha, że zamiast malować pozostawia tylko szarą mgiełkę. Do pomalowania na szaro pozostały nam jeszcze sklejkowe wycinanki, ale w tym wypadku przyda się jeszcze biały kolor. Najpierw wszystko maluję na szaro mocno rozwodnioną farbą 2 razy. Rozwodnioną, bo po prostu taką łatwiej jest pomalować wszystkie zawijaski. A teraz pędzelkiem gąbkowym, tą samą techniką, którą przyciemniałam brzegi pudełka, rozjaśnię brzegi kwiatków. Jeżeli lubicie efekt chlapania, a ja bardzo lubię, to możecie jeszcze pochlapać papier ryżowy białą farbą akrylową. Jeżeli kropki mają być delikatne, to chlapiecie gęstą farbą, a jeżeli mają być duże, trzeba ją trochę rozwodnić. Wszystko już jest wystarczająco pochlapane, więc suszę, a następnie wszystkie elementy dokładnie polakieruję, przynajmniej 1 raz. Chustecznik lakieruję wyłącznie na zewnątrz, natomiast pudełko całe, ale staram się nie lakierować już zawiasów. W zestawie znajdziecie 2 metry elastycznej koronki. Ja koronkę przyklejam klejem na gorąco i akurat kleju na gorąco i pistoletu na gorąco w zestawie nie ma. Jestem przekonana, że pistolet to takie dekupażowe must have. Po prostu trzeba go mieć, bo bardzo często się przydaje, a jeżeli nie macie, to zapraszamy do naszego sklepu. Link zostawię Wam pod filmem. Koronka jest naturalnie pomarszczona, ale jeżeli trafi Wam się jakiś kawałeczek troszkę za bardzo pognieciony, to trzeba to po prostu rozprasować. Koronkę rozciągacie i dopiero wtedy prasujecie. Ona się potem kurczy i jest pierwsza klasa. Jak wspominałam, w zestawie znajduje się 2 metry koronki. Ja obkleiłam wszystko co widzicie i zostało mi jeszcze 10 cm. No właśnie, a jak wygląda sprawa w wydajności preparatów, które otrzymaliście w zestawie? Ja białą farbę praktycznie wykończyłam do zera, zostało jeszcze niewiele na dnie. Z kleju oraz lakieru zeszło mi około 25%, a szarej farby zużyłam odrobinkę. Pędzelek i gąbeczkę natychmiast po każdym użyciu wkładam do wody, a potem myję. Odpowiednio czyszczone na pewno będą Wam dobrze służyły przez wiele lat. A na koniec jeszcze jedna praktyczna uwaga dotycząca chustecznika. Staram się, aby brzegi denka malować bardzo cieniutko. Farbą cieniutko, a lakierem praktycznie wcale. Początek prowadnic także jest dokładnie wypiłowany. Dzięki temu nie ma problemu z otwieraniem się i zamykaniem dolnej klapki. Mój gotowy zestaw wygląda tak. Denko chustecznika zostawiłam białe, ale jak teraz oglądam to na filmie, to wydaje mi się, że może warto pomalować je na szaro. Jeżeli ten zestaw zachęcił Was do spróbowania swoich sił w deku, to koniecznie pochwalcie się tym na naszej grupie na Facebooku. Nasza grupa o nazwie Inspirello i Przyjaciele zaprasza wszystkich kreatywnych. A ja się już z Wami żegnam. Przypominam, że wszystkie przydatne linki macie w opisie filmu.
Do zobaczenia w naszym sklepie na inspirello.pl oraz na Facebooku.